Szanowni Państwo, w tym materiale chciałem zaprezentować szlifierkę mimośrodową Parkside PEXS 270C3 i porównać ją z dotychczas używaną przeze mnie szlifierką Bosch GEX 125-1AE. Oba urządzenia mają bardzo zbliżoną specyfikację techniczną. Szlifierka Bosch zapakowana jest w pudełko, w środku którego znajdujemy narzędzie z podłączonym pojemnikiem na pył, jeden krążek papieru o gradacji 120 oraz instrukcję. Zawartość opakowania ze szlifierką Parkside jest praktycznie identyczna, chociaż tutaj oprócz narzędzia, papieru, instrukcji i pojemnika na pył dostajemy również adapter do odkurzacza. Szlifierka Boscha jest mniejsza i nie posiada dodatkowego uchwytu na czole. Szlifierkę możemy trzymać, dociskając narzędzie bezpośrednio od góry, a dzięki odpowiedniemu ogumowaniu możemy także objąć korpus urządzenia bezpośrednio nad talerzem. Od czoła znajdujemy przełącznik on-off, który włącza i wyłącza narzędzie. Z kolei z tyłu znajduje się pokrętło pozwalające ustawić szybkość urządzenia w zakresie od 1 do 6. Pod nim znajduje się ogumowanie, które pozwala przytrzymywać urządzenie oburącz bezpośrednio nad talerzem. Parkside z kolei posiada zarówno rękojeść z tyłu, jak i dodatkowy uchwyt z przodu urządzenia. Ogumowany jest wierzch narzędzia nad korpusem. Pozwala to ulokować jedną z dłoni bezpośrednio nad pracującym talerzem. Włącznik ma charakter spustu. Urządzenie działa tak długo, jak długo przytrzymamy go wciśniętym. Jeśli chcemy pracować dłużej, możemy zablokować spust, a w tym celu należy posłużyć się okrągłym przyciskiem znajdującym się po lewej stronie rękojeści. Blokada ta jest jednak umieszczona jednostronnie, co może być mniej wygodne dla osób leworęcznych. Od frontu znajdujemy pokrętło, którym wybieramy szybkość pracy szlifierki. Podobnie jak w przypadku Boscha mamy do dyspozycji 6 ustawień, przy czym najwyższe oznaczone jest jako max. Przy okazji zauważyć można bardzo kiepskie spasowanie plastikowych części korpusów szlifierki. Oba urządzenia mają talerze o średnicy 125 mm. W każdym z nich znajduje się po 8 otworów odprowadzających pył. Dlatego możemy zastosować te same jak papiery ścierne. Co ciekawe, w przypadku Boscha możemy zakupić talerze o jednej z 3 twardości, które możemy używać w zależności od potrzeby wynikającej z bieżącego zastosowania. Oba urządzenia zasilane są z gniazdka i posiadają przewody o długości 4 metrów. Widać jednak, że przewód Boscha jest wyraźnie lepszej jakości. Przy okazji tego porównania sprawdzę, jak spisują się krążki ścierne marki Parkside. Żeby porównać pracę obu urządzeń, z odpadu kantówki sosnowej przygotowałem klejonkę o wymiarach około 35 na 20 cm. Najpierw jedną stronę będę szlifował szlifierką Bosch, a następnie drugą Parkside'em. Kolejno będę używał papierów o gradacji 60, potem 120, na koniec 180. Dla papieru gruboziarnistego wykonam szlifowanie na 3 ustawieniach szlifierek. Na średnim, 4, najwyższym, 6 oraz najniższym, 1. W pozostałych przypadkach pozostawię ustawienie maksymalne. Przed każdą próbą na klejące naniosę wzorek ołówkiem, a szlifowanie będzie trwało, aż wzór stanie się całkowicie niewidoczny.
Wydaje się, że obie szlifierki zebrały podobną ilość materiału. Na koniec zobaczmy, ile pyłu trafiło do zbiorniczków obu narzędzi. Widać, że w przypadku Boscha w zbiorniku pojawiło się więcej uroku. Nie dziwi to, bowiem w trakcie pracy widać było, ile więcej pyłu pozostaje na stole z tyłu szlifierki Parkside'a. Podsumowując test, muszę przyznać, że w mojej opinii oba narzędzia podobnie dawały sobie radę ze szlifowaniem powierzchni. Przejdę jednak teraz do moich subiektywnych odczuć. Przede wszystkim praca ze szlifierką Parkside była dużo bardziej męcząca dla rąk. Wydaje mi się, że jest to spowodowane poziomem i stopniem drgania. Spodziewałem się również, że dodatkowy uchwyt i rączka w Parkside'zie sprawią, że tym narzędziem będzie wygodniej operować. Niestety rozczarowałem się. Wbrew pozorom chwytanie Boscha jest całkiem wygodne. Być może przy większej obrabianej powierzchni uchwyty Parkside'a dawałyby większą korzyść. Ponadto miałem wrażenie, że praca szlifierki Parkside nie różni się wiele na poszczególnych ustawieniach szybkości obrotowej. W przypadku Boscha zmiany były widoczne, zwłaszcza gdy na najniższym ustawieniu mocniej dociskałem narzędzia, Bosch wyraźnie zwalniał. Widać było też, że w przypadku Parkside'a dużo gorzej odbierany jest pył. Oczywiście szlifierka Parkside, zwłaszcza w promocji, kosztuje bardzo niewiele i wypada około 6-krotnie mniej niż Bosch. Jednak jakość i komfort użytkowania tego drugiego wydaje się nieporównywalnie większy. Jeżeli ktoś uważa, że szlifierka Boscha jest jednak zbyt droga, to proponuję zamiast Parkside'a rozważyć narzędzia innych marek, np. Ryobiego, którego recenzję można znaleźć na kanale Stolarnia w Garażu, albo Graphita, którego recenzję można znaleźć na kanale CCZ Czas Coś Zrobić.